Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi, zapraszam na nową serię na moim kanale, a będzie to poradnik do gry Lies of P, oczywiście poradnik dla początkujących i nie tylko. Gra Lies of P jest swoistym oczywiście Souls-like'iem, po polsku nazywa się Kłamstwa P i opowiada nam o przygodzie tak naprawdę Geppetta i Pinokia. Także dość ciekawa historia, tylko taka, powiedziałbym, że bardzo mroczna. Gra została wydana 18 września 2023 roku przez studio Neowiz, które jest również też producentem tej gry. My oczywiście zagramy sobie na PC-cie, ja będę grał na klawiaturze i myszce. Przeszedłem całkiem niedawno tą gierkę właśnie raz i powiem wam, że jest całkiem sympatyczna, bardzo fajna i przede wszystkim jest bardzo trudna. Jest dość wymagająca, jest dość mroczna, ma bardzo też fajny klimat, no bo właśnie opowiada nam tak jakby tego historię Geppetta i Pinokia w takim świecie, bym powiedział, renesansu, coś w tym stylu, takiego wczesnego, gdzie właśnie Geppetto tytułowy wynalazł, odkrył właściwie coś takiego jak ergo. I dzięki temu ergu mógł ożywiać marionetki. Mógł ożywać marionetki, ale oczywiście jak coś tutaj tak zwykle bywa, coś poszło nie tak i te wszystkie marionetki zaczęły zabijać, mordować po prostu ludzi. No i my jesteśmy jedną z jego ulubionych marionetek, no, która właśnie ma zostać przywrócona do życia. I to myślę tak słowem wstępu. Do gry został też niedawno dodany w ogóle poziom trudności. Wcześniej był tylko jeden, jak w każdym Souls-like'u, poziom trudności taki najtrudniejszy. Teraz jak sobie klikniemy nową grę, to właśnie będzie widać, że są 3 poziomy trudności. Jest asysta motyla, czyli bardzo niski poziom trudności dla graczy, którzy chcą skupić się na historii, może zapoznać się z fabułą. Przebudzona marionetka, poziom trudności dla graczy, którzy lubią lżejsze gry akcji, możesz zapoznać się z fabułą, jednocześnie mierząc się lżejszymi wyzwaniami podczas walki. No i legendarny tropiciel, czyli ten normalny poziom trudności, standardowy dla graczy, którzy lubią trudniejsze gry akcji, może zapoznać się z fabułą, jednocześnie ciesząc się wymagającą walką. No i oczywiście my zagramy sobie na tym poziomie trudności, ja też tworzę ten poradnik z myślą o właśnie tym najtrudniejszym poziomie gry, który jest tak naprawdę normalny, no wcześniej nie było tych poziomów trudności i tą grę dało się przejść, aczkolwiek no jest parę takich bossów, co naprawdę no są naprawdę dużym wyzwaniem, ale oczywiście damy sobie ze wszystkim radę, także zaczynajmy grę, no i zobaczmy, jak tutaj ta fabuła się przedstawia. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. No i widzicie, już od razu zaczynamy grę, zaraz zostajemy zrzuceni w wir przygody. Właśnie dostaliśmy też oferty przedmiotów specjalnych, mamy kapelusz alchemika, jakieś szmaragdowe okulary iluzji, jakieś tutaj przedmioty właśnie za to, że jakąś tam edycję specjalną. No oczywiście z tego nie będę korzystał, tylko po prostu są. Ja też jestem zdziwiony, że nie było wstępu, bo pamiętam, że tutaj był taki wstęp właśnie, że chodziło o to, że no, tak jak wam powiedziałem, że właśnie całe miasto zostało no tam przejęte przez marionetki, ogólnie marionetki przejęły władzę. Ale to jak nie ma tego, to trudno. Na razie sobie się poruszamy, jak widzicie, na wsadzie. Idziemy, mamy obrót kamery. Here you are. I've been looking all over for you. I na razie nawet nie możemy biec, tylko możemy iść. I tutaj właśnie coś już się przed nami świeci. I możemy wejść w interakcję z tym. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krat, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. I mamy właśnie od razu lampę monadów, czyli taki dość istotny przedmiot. I mamy właśnie, jak się używa pasa na T, wybór górnego pasa, aby wybrać pierwsze gniazdo, wybór dolnego pasa i użycie wybranego, że wybranej rzeczy z pasa. No tutaj to jest oczywiście dość proste, wam to zaraz wytłumaczę. Generalnie mamy tutaj takie pasy, jak przytrzymamy sobie T, to właśnie na T nam się zmienia jedna broń, na G nam się zmienia druga broń. Także tutaj jak widzicie właśnie, na przykład mamy tą lampę teraz i możemy ją sobie zapalić na przycisku R.
I właśnie na G możemy się przenosić, na przykład pomiędzy właśnie tymi rzeczami. Tutaj mamy coś do wytrzymałości broni, no i właśnie to światło. To światło też jest istotne, bo tutaj będą potem latały takie motyle i dzięki temu światłu właśnie będziemy mogli je znajdować, no i przejmować, że tak powiem, z nich przedmioty. No i tutaj na T zmieniamy na górę. Jeszcze jak przytrzymamy E, to mamy właśnie takie przedmioty, takie pierwszej pod ręką, co są na 1, 2, 3, 4, możemy sobie przypisać. W tym momencie idziemy oczywiście dalej, otwieramy drzwi. Let's get you out of there. Find something that might help. Dobra, i musimy znaleźć coś, co nam pomoże, tak? Oczywiście chodzi tutaj o broń i tutaj zaraz będziemy mieli do wyboru. The streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. I mamy właśnie do wyboru droga świerszcza, równowaga, droga odtrąconego zręczność i droga czyściciela siła. I teraz co tak naprawdę oznacza, że po prostu mamy, jak sobie przełączymy widok, że jesteśmy zrównoważony styl oferujący siłę i szybkość, szybki i zwinny styl polegający na atakowaniu słabych punktów, ciężki styl wykorzystujący wielką siłę do pokonania przeciwników. I co jest tak naprawdę dobre? Ja ogólnie jestem za stylem zrównoważonym, dlatego że potem można iść tak naprawdę w co wam tak naprawdę wygodniej, co uważacie, że wam się bardziej przyda. Bo trzeba troszeczkę sobie tą grę wyczuć. Ona jest troszeczkę inna od wszystkich Soulsów. Jest taka bardziej, no powiedzmy w stylu Bloodborne. Co prawda ja w Bloodborne nie grałem, ale tam troszeczkę widziałem, jak to wygląda. I właśnie wydaje mi się, że najlepszy jest taki właśnie zrównoważony styl. No dlatego, że dzięki temu właśnie możemy sobie potem zobaczyć, co nam najbardziej pasuje. Jak widzicie, tutaj mamy witalność 9, wigor 7. No tak mniej więcej wszystko równo rozłożone. Dla mnie wydaje się, że jest to całkowicie ok. Chociaż siła też oczywiście nie jest zła. Siła zawsze spoko. Ale weźmiemy sobie tutaj styl zrównoważony. Tak, chcemy wybrać ten styl. Okej, no i mamy naszą pierwszą broń. Jest to taki oto szpadel. No nie będziemy z nim oczywiście za długo też chodzić. Rękojeść szabli marionetek i głownica szabli marionetek. I mamy tutaj różne też rzeczy przypisane do tej broni. Możemy sobie to oczywiście sprawdzić. Mamy taką umiejętność jak burza cięć, wielokrotne cięcie wroga znajdującego się przed tobą. I mamy jeszcze koncentracja, tym czasowo zwiększa atak, czyli siłę ataku. I tu będzie chodziło o to, że mamy tutaj, jak widzicie na górze po lewej, 3 paski. Pierwszy to jest pasek życia, drugi pasek wytrzymałości i trzeci taki pasek niezapełniony. Jego będziemy zapełniać podczas blokowania i atakowania przeciwników. Będzie się wypełniał na niebiesko i za nie właśnie możemy wykonywać potężne ataki. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu mamy taki właśnie F bądź Shift plus F. No i na F, jak napełnimy 3 paski, to będziemy mogli użyć specjalnego ataku, a na Shift plus F tego innego ataku. Także tak to wygląda i tam jeszcze właśnie w tym prawym dolnym rogu mamy też wytrzymałość naszej broni. Co jeszcze mogę powiedzieć? No na Shifcie blokujemy. Tutaj widzicie, mamy, że przełączenie na HUD ogólnie. Tutaj po prawo wszystkie te takie podstawowe klawisze są pokazane. Także co? Myślę, że wychodzimy już stąd. Że to już wszystko wiemy, możemy iść dalej. No lecimy. No jak widzicie, wysiadamy z jakiegoś pociągu. I mamy już pierwszego przeciwnika. Krat centralny, deszczowa noc. No i mamy, patrzcie, zwykły atak, atak specjalny i przytrzymaj, by wyprowadzić atak ładowany. No to mamy taki mocny atak. Mamy też, jak przytrzymamy, to atak specjalny. No i zwykły atak. No i tak to wyglądało. To była taka marionetka takiego ala policjanta. Tutaj już widzicie, mamy kolejnego ze znakiem stop. Oczywiście początkowi przeciwnicy nie są jakoś specjalnie wymagający, no ale tutaj się mamy bardziej gry nauczyć i mamy coś tutaj już nam wielkiego. I mamy właśnie ogniwo pulsu. Korzystać z ogniw pulsu, aby uzyskać punkty życia. Ogniwa pulsu mogą być wykorzystywane tylko określoną liczbę razy. Po osiągnięciu limitu ogniwo stanie się rozładowane. Jeśli zaczniesz toczyć walkę z przeciwnikami, kiedy ogniwo jest rozładowane, będzie się ono powoli ładować. Czyli jest to troszkę takie ułatwienie, że jak nam się rozładuje, to znaczy skończą nam się miksturki życia, no to one się jeszcze będą powoli ładować. Także jest to jakieś tam ułatwienie.
Tutaj jak widzicie mamy jakiegoś marionetkę, co tam bije ludzi. No ogólnie jest tu bardzo dużo ciał. Ale tędy w ogóle nie przejdziemy. Także idziemy cały czas przed siebie. Tutaj mamy kolejnego. No pokazanie jak działa uniki. Że mamy unik w tył. Jak z różnymi klawiszami to normalne uniki. Są też oczywiście jeszcze backstaby. Aha, dobra, przyszedł drugi. To już się tu nie będziemy bawić. Na shifcie oczywiście też blokujemy. I jest coś takiego jak blok idealny. Bo jak widzicie, jak normalnie blokujemy, to zabiera nam życie, ale jak jest coś takiego jak blok idealny, to wtedy życia nam nie zabiera. I w ogóle jak dużo razy tak zablokujemy idealnie, chciałem właśnie wam to pokazać, to możemy zniszczyć przeciwnikowi jego broń. Dobra, znowu za wcześnie. Bo jest taka mechanika właśnie niszczenia broni. No dawaj, dawaj. Kurde, on ma jakieś takie dziwne te ataki, nie mogę się skupić, żeby dobrze je wyprowadzić. No dawaj. Dobra, bez sensu, potem wam to pokażę, bo będziemy czekać godzinę, bo jakiś kurczę ten przeciwnik ma takie bardzo spowolnione te ataki. No pewnie po to, żeby było łatwiej. Tutaj mamy skrót, ale jest on zablokowany z drugiej strony. I jeszcze mamy coś takiego jak właśnie na lewym dolnym rogu rękę regionu, czyli taki jakiś ataki z ręki. To będzie potem ulepszane, tą rękę będziemy mogli sobie wymieniać, no ale na razie mamy właśnie taką. I mamy fragment słabego ergo. Ergo to będzie takie nasze ala dusze. Właśnie to mamy w prawym górnym rogu, też je zbieramy. No i to będzie po prostu przedmiot potem do ulepszeń postaci. To będziemy potem zbierać. Teraz mamy drogę prosto. Oczywiście prosto nigdzie nie przejdziemy. No, także musimy znaleźć pracownika stacji. Przejdziemy na razie sobie tędy. I mamy właśnie garda. Broń się przed atakami wroga gardą. Udana garda obniża otrzymywane obrażenia, ale zużywa energię. Ograniczone obrażenia zostaną przekierowane do odzyskiwania gardą. Odzyskiwanie gardą kumuluje się, ale po upływie pewnego czasu zacznie stopniowo spadać. Efekt odzyskiwania gardą pozwala odnawiać punkty życia przez atakowanie wrogów. Jeśli właśnie zastosujemy gardę tuż przed otrzymaniem trafienia, zmieni się w gardę doskonałą. Jeśli wykonać ją wielokrotnie, nie otrzymasz obrażeń, nie utracisz tylko część energii. Garda doskonała może posłużyć do zniszczenia broni wroga lub sprawienia, że będzie można go ogłuszyć. I generalnie jest coś takiego, że jeśli zniszczymy tutaj właśnie tą broń wroga, to otrzymamy achievement, więc myślę, że warto sobie to też zrobić chociaż raz. I tylko może nie na tych przeciwnikach. Dobra, właśnie mówi, żeby wyłączyć latarkę. No ja właśnie to zrobię, bo teraz sobie ją wyłączyłem. O ty! Mnie wystraszyłeś. Dobra, mamy go załatwionego. Jeszcze raz się może wyleczmy. Mamy trochę tego leczenia i tam jest jakiś strzelający, tak? No jest. To załatwmy go szybciutko. No i dobra. I bo co, mamy drogę do góry albo drogę w prawo. Pójdziemy sobie oczywiście wpierw w prawo. Tutaj jak widzicie, się na nas zaczaił. No ja próbowałem go ominąć, ale mi się kamera zgubiła. Ale to nic. No i tych przeciwników sobie bez problemu załatwiamy oczywiście. I mamy termit. To jest taki przedmiot do rzucania. Możemy sobie go przypiąć nawet tutaj do torby podręcznej. Mamy też jakieś tam korby. Ogólnie te przedmioty do rzucania są nawet przydatne w niektórych momentach. Do niektórych walk z bossami używałem, bo wydaje mi się całkiem optymalnie w porządku. I teraz sobie idziemy tędy. No i tutaj mamy kolejnego przeciwnika. On stoi do nas tyłem po to, żeby pokazać, jak tutaj działają w tej grze backstaby, czyli śmiercionośny cios za plecami. To będzie dokładnie coś takiego. No i widzicie, przeciwnik bardzo prosto pokonany. No idziemy sobie dalej. No i tu mamy kolejnego. No i spoko, katalizator baśni. To jest taki przedmiot, który właśnie ładuje nam te baśnie, czyli te niebieskie kreski pod naszym paskiem zdrowia i wytrzymałości. To do tego służy, żeby sobie to podładować. I mamy notatkę pasażera. Jeśli ktokolwiek znajdzie tę wiadomość, ucieka jak najszybciej ze stacji, za wszelką cenę trzyma się z dala od poczekalni. Widziałem tam wielką marionetkę męczącą ludzi na śmierć. Drzwi są zamknięte, ale nie wiem, czy to pomoże. Przynajmniej ludzie nie otworzą ich w najgorszym momencie. Wkrótce umrę, jeśli chcę ci jakoś pomóc, nawet jeśli ta pomoc jest marna. Błagam, niech ktoś przetrwa. Także no niestety, no chyba byli zaskoczeni tutaj tym, co się działo. Raczej nie ma się to dziwić. Kolejny, który jest ustawiony do nas tyłem, także możemy ten backstabik jeszcze raz sobie przetestować. No i pięknie leci. Także możemy iść oczywiście od razu dalej. Tylko jeszcze tutaj jeden do nas idzie. Taki tym razem ze świecznikiem. I jeszcze jeden. Razem normalny policjant.
No właśnie fajnie, że tutaj twórcy nam dają troszeczkę się zapoznać z tą grą, dają nam też dużo przedmiotów na początek. Tutaj mamy w ogóle, zobaczcie, Ergo jest życiem. Taki napis, tutaj mamy też kolejny jeszcze przedmiot od razu. Fragment słabego Ergo, no spoko. Potem się te Ergo oczywiście jeszcze poprzydają. Idziemy w dół, no i widzieliśmy tego kluczmistrza po tej stronie i on tutaj właśnie będzie. Mamy właśnie mechanizm blokujący. Po kracie rozszerzane są drzwi, drabiny zablokowane przez urządzenia. Możesz otwierać te drzwi i opuszczać drabiny, aby tworzyć skróty. No i właśnie tutaj mamy taki pierwszy skrócik, który sobie szybciutko otworzymy. No i już mamy, jak widzicie, powrót do głównego miejsca, że tak powiem. I mamy też katalizator baśni kolejny. Może nawet sobie tego katalizatora baśni w sumie, wiecie, użyjemy. Przypiszemy go sobie tutaj. A, tylko trzeba go przypisać oczywiście. No i sobie go użyjmy. A użyjemy sobie dlatego, że możemy dzięki temu mieć naładowane na maksa. I właśnie mamy baśniowy kunszt, użycie baśniowego kunsztu. Podczas gardy użycie baśniowego kunsztu rękojeści. To jest to, o czym wam mówiłem. I zaraz wam też pokażę, jak to wygląda na tym przeciwniku. To jest taki niby troszeczkę większy przeciwnik. I my właśnie użyjemy tego baśniowego kunsztu, bo fajnie to działa, musicie przyznać. I to jest taki właśnie specjalny atak. I teraz mamy możliwe ogłuszenie tego przeciwnika. Przytrzymaj, aby wyprowadzić atak ładowany. Kiedy właśnie wyprowadzimy atak ładowany, jak on będzie miał taki biały pasek nad głową, no to wtedy go ogłuszymy i będziemy mogli dać specjalne obrażenia mu zadać. O i właśnie teraz, zobaczcie. I możemy dać śmiercionośny atak. Dzięki któremu, jak tutaj się teraz wyświetli i podejdziemy do niego, no z tej strony, taki się zrobi klawisz, no to mamy bardzo potężne obrażenia zadane. I mamy teraz na przykład klucz. Klucz, który miała przy sobie marionetka z kratu centralnego, otwiera frontowe wejście na dworzec. Dworcowa marionetka wypełniała wtłoczone jej zadanie i ostatnia służba skończyła się brutalną rzezią. No niestety nieciekawie. No i dostaliśmy też taki przedmiot, to jest przedmiot, już wam mówię, bo musimy go znaleźć. Tutaj możemy sobie, to chyba będzie część obronna i to będzie nowa rama, że stopień redukcji obrażeń fizycznych nam zwiększa, także sobie zaukładamy. I ogólnie to jest taki nasz też ekwipunek, tutaj możemy nosić dwie bronie przy sobie. Na razie mamy jedną, no mamy jeszcze tą glewię, którą otrzymałem z jakichś tam z tych specjalnych rzeczy, z tej edycji specjalnej. No i tutaj mamy też amulety, będziemy mogli dwa nosić. No i generalnie takie też rzeczy. Na razie się tym nie zajmujemy, bo jeszcze to oczywiście będziemy do tego wracać niejednokrotnie. I teraz możemy iść właśnie sobie dalej. Także już tutaj możemy stąd wyjść, no i możemy udać się dalej, no bo tak naprawdę tam pierwszą część korytarza zrobiliśmy, no i cały czas próbujemy dostać się oczywiście do tego hotelu Krat. I też jest fajna mechanika, w ogóle jak widzicie w tym prawym górnym rogu mamy to ergo i kiedy nabijemy, no ta zakład znikł oczywiście, i kiedy nabijemy odpowiednią ilość erga, to wtedy nam jakby się podświetla i że stać nas na level upa. Także jest taka mechanika fajna. No i zobaczcie, weszliśmy, no i widać już z daleka hotel Krat. No jest on kawałek od nas. No tutaj jak widzicie nikt niestety nawet nie przeżył. I mamy Stargazer Activated, czyli Stargazer aktywowany. I Stargazer to jest krótko mówiąc takie nasze ognisko w Soulsach, albo punkty medytacyjne, na przykład w Star Warsach, Jedi Fallen Order, bądź Jedi Survivor. To po prostu po miejscach, gdzie możemy sobie zmedytować. Jak odpoczniemy, no to przeciwnicy się resetują, ale my też punkty życia odzyskujemy i wszystkie butelki. W sumie tyle. I tutaj też się odradzamy oczywiście jak zginiemy, także możemy oczywiście tutaj... It's called a stargazer. A marvelous device the stalkers used in the past. Puppet threshold exceeds danger estimates. Please reduce puppet numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. This stargazer will make you stronger. But the stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. I właśnie możemy sobie, zobaczcie, użyć magazynu, czyli jakieś rzeczy sobie na przykład przenieść. No, nie potrzebujemy tego, ale jest taka opcja i możemy awansować sobie na początek pozostać. Dodanie ergo. Podczas dodawania ergo w celu zwiększenia poziomu lub dokonania zakupu można użyć również przechowywanego ergo.
Można użyć tylko ergo znajdującego się w torbie, nie można użyć ergo z magazynu. I możemy sobie właśnie tutaj dodawać, żeby od razu zwiększyć, żeby nam level tutaj wleciał. Ale my sobie zrobimy tutaj i na razie myślę, że pójdziemy sobie w jeden w potencjał i jeden w motorykę. Potencjał, jak widzicie, fizyczny, atak fizyczny, ogień i ogólnie odporność. No tutaj nam zwiększa takie rzeczy. Obrażenia, stopień redukcji obrażeń, odporność. No tutaj mamy właśnie, że zwiększy nam obrażenia 81 od zwykłego, 74 od ognia, od kwasu i od elektryczności, a motoryka za to nam zwiększy ogólne obrażenia zadawane bronią i zadawane ręką legionu, także myślę, że spoko na razie. Potem też dobijemy witalność i oczywiście wigor, także awansujemy. No i spoko myślę. I ruszamy dalej. Tutaj mamy już kolejnych przeciwników. O, tutaj nawet mamy pieski. O, już nawet na nas idą. No, na pieski oczywiście trzeba uważać. Bo pieski są dość szybkie. Dobra. No, ale na szczęście jest to dość początek gry, więc ci przeciwnicy nie specjalnie robią cokolwiek. Także możemy na spokojnie sobie tutaj chodzić i jakoś to idzie. Zobaczcie w ogóle jaki jest fajny efekt. O dobra, tylko mamy tutaj echo kratu. Wielka wystawa w kracie została przełożona. Decyzję tę podjętą w celu ochrony mieszkańców, dopóki paraliżująca miasto furia marionetek nie zostanie opanowana. Niedawne wydarzenia rozpoczęły na ulicy Rozy Izabel i pochłonęły dotąd setki ofiar, choć ich przyczyna pozostała nieznana, liczba poszkodowanych i skala zniszczeń stale rosną. W trakcie przedłużającego się kryzysu pracownia i kompania Venigiego, największa w kracie fabryka marionetek, ogłosiły, że zapewniają mieszkańcom niezbędne zapasy i zrobią wszystko, aby załagodzić tę sytuację. Specjalna grupa bada ewentualności kompletnej klęski Wielkiego Przymierza, odpowiadającego za protokół kontroli nad marionetkami pracowni. W obliczu furii marionetek powodującej kolejne ofiary trudno o szybkie rozwiązanie. Podczas gdy miasto szykuje się na nawrót zespołu petryfikacji, mieszkańcom poradzono wprost o ich bezpieczeństwo, pozostawianie w domach. Wielu obywateli próbuje jednak uciec poprzez dworzec Krat centralny, co jedynie pogłębia chaos. No co zresztą widzieliśmy, że chaos był tutaj dość spory, no i niestety nikomu się nie udało uciec praktycznie. A my musimy jakoś się przedostać do hotelu Krat. I mamy znowu użycie bankśniowego kunsztu ręki. Ja już wam pokazuję jak to wygląda, możemy w sumie to użyć, czyli że naciskamy Shift i F. No i przez pewien czas, dopóki to działa, mamy zwiększone oczywiście obrażenia. Szczerze mówiąc, niespecjalnie tego nigdy używałem, bo te obrażenia, no znikoma różnica. Tak naprawdę i tak tyle samo ciosów musimy na przeciwników najczęściej wydać. Może na bossów jest to ciekawsze, ale też jakoś specjalnie tego nie używałem. No ale jest taka mechanika, że możemy oczywiście tak zrobić. Tutaj mamy kolejnych przeciwników. Tych ze świecznikami. Spoko, załatwieni. Tutaj mamy jeszcze fragment jasnego ergo. No i tak się zbliżamy powoli do tego kratu, do hotelu. Oczywiście przeciwników jest mnóstwo tych marionetek. No typowy bunt maszyn, marionetki się zbuntowały. Aczkolwiek my też jesteśmy marionetką, ale my się nie zbuntowaliśmy, co ciekawe. Ale to wszystko potem zostanie oczywiście wytłumaczone. Na ten moment ruszamy dalej. Użycie pasa z przedmiotami, to ja już wam pokazywałem. No i możemy ruszać dalej. Naprawdę dość fajny samouczek ma ta gra. I co tu mamy? Naciśnij, przytrzymaj, aby użyć sprintu. Okej, tak jakby na spacji po prostu jak przytrzymamy używamy sprintu, no to jest raczej taka norma, o tym chyba nie powiedziałem, ale to raczej takie typowe w Soulsach. Tutaj jak widzicie będziemy mieć zamknięte, dalej nie przejdziemy, tutaj potem będzie skrócik po prostu. No, także na razie musimy sobie to odpuścić i musimy iść gdzie indziej. No, tutaj mamy jeszcze strzelca. Go załatwiamy szybciutko. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś dobijającego się. No na razie może się nie wydawać jakoś specjalnie trudno, bo naprawdę dość łatwo przechodzimy, ale to naprawdę tylko pozory. Czasem ta gra nabiera rozpędu, szczególnie gdzieś tak w połowie, no za połową gry. Jeden z ostatnich bossów, tam chyba trzeci od końca, to mnie wprawił w nielekkie kłopoty. I taki był jeszcze jeden. No jest tu ogólnie w paru naprawdę takich fajnych bossów, naprawdę znajdziecie coś dla siebie fajnego. No i zawsze można zmienić ten poziom trudności, jak będzie za trudno, aczkolwiek
Aczkolwiek, no ja raczej polecam grać na tym standardowym poziomie, bo naprawdę jest to wyzwanie bardzo satysfakcjonujące. I tu też mamy kolejną taką mechanikę. Tutaj będzie dzwonił do nas telefon i możemy go odebrać. A nie, przepraszam, tego telefonu nie możemy odebrać. To ten telefon się pojawi najprawdopodobniej w takim wypadku później, ten dzwoniący. Bo to będzie też taka ciekawa mechanika, że będziemy rozwiązywać jakby zagadki. I właśnie będziemy potem dostawać różne takie przedmioty. Okej, a tu mamy kolejnego większego przeciwnika, który ma czerwony nieblokowalny atak. Czyli taki typowy atak furii, nie można zablokować zwykłą gardą, ale możesz wyjść poza zasięg ataku lub skontrować go gardłą doskonałą. Czyli no... Mała możliwość blokowania tego. Najlepiej się po prostu odsunąć, jak widzicie. No jak widzicie, możemy blokować te wszystkie ciosy, no poza tamtym. W ogóle spróbuję mu zniszczyć broń, co wy na to? No dawaj. No nie tak na pewno. Dobra, bo zaraz zginę i tyle z tego będzie, z mojej zabawy. No chciałem wam pokazać to niszczenie tej broni. Ała, to trochę mnie trafił. No dawaj, chodź tu. Dobra, udało się. Dawaj jeszcze coś. No dawaj, atakuj. Dobra, super. 3 razy już się udało. Oj, patrzcie, i broń mu się zniszczyła. Czyli taka mechanika, no i on teraz tak średnio w ogóle może cokolwiek mi zrobić. Jak widzicie, jeszcze go ogłuszymy. No i jak zrobicie tak raz, że rozwalicie mu tą broń, no to dostajemy za to oczywiście achievementa. Także no warto, myślę, sobie raz chociaż to zrobić. Nie jest to jakoś specjalnie wymagające. Znaczy no może jest, ale no możemy to zrobić na każdym przeciwniku i tak się zaliczy. Destination Hotel Quad. Optimal location for observing the destination. No i zobaczcie, mamy ten hotel Krat, tam zmierzamy, no tędy się nie dostaniemy. Ale warto to miejsce zapamiętać, bo jeszcze tutaj będziemy wracać. A na razie idziemy tędy. No jedyna droga na razie. Jeszcze kolejny przeciwnik. Pyk, bez problemu go załatwiamy. Tu jeszcze przedmiocik, termit kolejny. A, tam jest ten strzelający. Jeszcze mnie nawet trafiłeś, no dobra. Załatwiony. Tam mamy jeszcze pieska, ale na razie chodźmy w tą stronę. No tutaj powinno być tylko przejście do jakiegoś przedmiotu. Dokładnie tak. I patrzcie, mamy atak z góry, że możemy podczas spadania też oczywiście zrobić atak. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. No i typ ginie na hita. Dobra, tu jeszcze 2 przeciwników mamy. No i pięknie. Spokojnie, mamy jeszcze jedno leczenie, więc naprawdę nie jest źle. Właściwie mógłbym je użyć, żeby mieć całe życie, a to jedno leczenie i tak by nam się odnowiło w trakcie, jakbyśmy walczyli z przeciwnikami. To ja może tak zrobię, żeby wam pokazać mniej więcej tą mechanikę tego ładowania. Mamy jeszcze narzędzie do awaryjnego ładowania naprawy Venigiego, czyli jakby nam się zepsuła broń. A generalnie jak sobie weźmiemy tą ostrzałkę, to nam się... to sobie naprawiamy broń. No lepiej, żeby się raczej nie popsuła, prawda? Także też radzę to robić co jakiś czas. No i widzicie, patrzcie, bijemy przeciwnika i nam się ładuje z powrotem te właśnie jakby punkty. No, te leczonko nam się powoli ładuje do przodu. Także widzicie, taka mechanika. Fajna na bossów, no bo jak nam się skończą leczenia, no to mamy jeszcze jakąś możliwość mniej więcej, żeby no, coś jeszcze ograć. No a tymczasem lecimy na górę. Tu jeszcze przeciwnik. No i zobaczcie, jesteśmy już przy hotelu tak naprawdę. Otwieramy sobie skrócik. No ale tutaj też tak naprawdę będziemy mieć kolejny Stargazer. Parade puppet is blocking the entrance, and that's the only way in. So please, be careful. Okej, mamy tutaj przedmiot. Mamy tutaj kukłę też do ćwiczeń, na której możemy ćwiczyć. Ona też niby jakieś ciosy robi. No, to jest generalnie do ćwiczeń, żeby sobie testować jakieś różne nowe ciosy, coś w tym stylu. I mamy też handlarza, możemy z nim pogadać od razu. Hello there. Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own.
You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Dobra, coś jeszcze You're powiesz? alone? You could use some help. Here's a festival gift for you. Now get yourself something useful. Dobra, no i zobacz, no jak widzicie to jest zwykły handlarz, możemy u niego oczywiście kupować przedmioty. Coś masz ciekawego, ma różne brońki. Na przykład tutaj mamy rękojeść szabli, która jest pewnie troszeczkę lepsza od naszego. No i mamy ogólnie jakieś wielki miecz przeznaczenia, szabli i rapiera. Możemy sobie oczywiście coś zobaczyć, jak to wygląda, bo nasza broń na przykład w tym momencie ma tylko... jak to wygląda? 112 plus 14, Out here a alone. ta jego ma... Też ma 112 plus 14, 98, a to nawet nie wygląda tak źle. Możemy sobie kupić jedynie ścierniwo elektryczności, czyli takie coś, co nam na broń nadaje efekt elektryczności właśnie. Możemy sobie nawet kupić 2, dlaczego by nie? I tak nam starczy na level. No i właśnie naprawmy ten Stargazer. Usiądźmy przy nim, no i jeszcze sobie oczywiście level damy, bo zaraz czeka na nas pierwszy boss. Na razie aktywujemy awans. Dajmy sobie może w Vigor jeden punkcik. Aha, i mamy jeszcze jeden, to w Witalność. No i myślę, że będzie git. Także spoko. Jeszcze chodźmy tu, bo tam musimy oczywiście iść na tego przeciwnika. To będzie taki bossik. Pierwszy. I jeszcze tutaj przedstawiamy marionetkę paradną i dokładnie z nim będziemy walczyć. Tutaj pojawi się straszliwa marionetka, która tchnie życie w paradę. Oto i Tambur Major, niezwykły model paradnej marionetki z pracowni powstały dla uczczenia wielkiej wystawy. Dzień dobry, jestem Tambur Majorem, lubię śpiewać i maszerować wraz z ludźmi. Tumbary ma następujące funkcje: 16 radosnych piosenek, pogodny śmiech i 54 zwrotów związanych z paradami, festynowe tańce dla zabawiania dzieci, zdolność udźwignięcia na ramionach 6 mężczyzn. Temu Tambur Majorowi nadano takie gabaryty na cześć wielkiej wystawy. Poznajcie jego urok w przededniu zbliżającej się imprezy. Co mogło później tak, prawda? Także zaraz sobie oczywiście będziemy musieli z nim zawalczyć. Ja sobie jeszcze tutaj do dolnego pasa dodam tylko to ścierniwo elektryczne. No co jak sobie damy na broń, to nam doda po prostu ataki elektryczne do broni, więc myślę, że spoko. I też wam zaraz pokażę, jak to działa, bo od razu sobie pójdziemy, no i będziemy zaraz walczyć z tym bossem pierwszym. Nie jest on specjalnie wymagający. Ja sobie jeszcze do tego bossa w ogóle wezwałem kogoś chyba do pomocy. Tutaj się dało wezwać, albo może i nie. Nie pamiętam, ale sobie damy na pewno radę. Bo oczywiście też możemy wzywać różnych tutaj NPC-ów do pomocy, bądź też innych graczy, także jest taka mechanika. Ale tymczasem zawalczmy z tą paradną marionetką. Musicie przyznać, że wygląda bardzo paradnie, co? Generalnie ona jest dość taka powolna. Ataki ma dość przewidywalne. No generalnie lepiej się trzymać z boku. Ała, no tu ma taki jeszcze naskok. Ała, tu mnie jeszcze trafiło. Możemy użyć sobie tego ścierniwa elektrycznego, why not? O nie, czerwony nieblokowalny atak, dobra, ale nic mi się nie stało. Oj, dobra, i zobaczcie, i teraz daliśmy mu tą elektryczność. I jeszcze możemy użyć tego kunsztu baśniowego, żeby go jeszcze mocniej zmęczyć. I rozpoczynamy drugą fazę. Możemy go tutaj teraz bezkarnie bić, póki on tą drugą fazę robi. Dobra, wyleczmy się. Ała, mocne masz te ataki nawet. Dobra. Wyleczmy się jeszcze raz. I dajmy jeszcze raz tą elektryczność. Okej, to jest fajny atak, jak on się tak rzuca, bo możemy łatwo to ograć. Jeszcze został przeciwnik ogłuszony, więc przebijamy go. No i koniec. Tak wygląda właśnie pierwszy bossik.
No i dostaliśmy za to kwarc i kryształ Ergo Tembajora. I mamy właśnie ten kwarc, to jest część aktywująca zdolność napędu P, czy tam właściwie Pi. Drobny kolorowy fragment Ergo aktywuje zdolność specjalną po umieszczeniu w napędzie Pi i istnieje specjalny rodzaj Ergo o innym kolorze i wibracji. Pracownia wykorzystuje ten klejnot do rozbudzenia w marionetkach rozmaitych zdolności. No i to ja wam wytłumaczę już jak będziemy na miejscu, jak ten kwarc działa, bo właśnie w tym hotelu Krat będziemy mieli możliwość właściwie wykorzystywania tego kwarcu. To jest dość rzadki materiał. I właśnie, zobaczcie, mamy już przed sobą hotel Krat. I myślę, że właśnie w tym momencie też zakończymy ten pierwszy odcinek. Pokonaliśmy właśnie pierwszego bossa. No nie był on zbyt wymagający, jak widzieliście, bez problemu sobie poradziłem, jakoś specjalnie się nawet nie starając. No, te ścierwy elektryczne bardzo się przydały na pewno na tą walkę. Były od niej dość tanie, także nie było problemu. Widzicie, mamy też na kolejne 2 levele Erga i nawet możemy sobie kolejne te ścierwa kupić, także spoko. I myślę, że to będzie tyle na dzisiaj, także rozpoczynamy właśnie nową serię Lies of P. Dajcie znać, jak wam się gierka podoba, jak ją w ogóle oceniacie, bo ja uważam, że jest świetna, ma bardzo fajny klimat. No i zobaczcie w ogóle, jaki tutaj będzie plot twist tej fabuły, bo jest naprawdę świetna też. Znaczy może nie jakoś super wyszukana, ale mnie w pewnych momentach na pewno też zaskoczyła. Także to tyle ode mnie, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. To tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!